Cześć, nazywam się Ania Tkaczyk. Na tym kanale znajdziesz tematykę związaną z makijażem. Będą tutoriale, porady i kulisy pracy makijażysty. Ostatnio kupiłam dwie nowe kolorowe paletki cieni i stwierdziłam, że dzisiaj jest dobry dzień na to, żeby je przetestować i zrobić właśnie kolorowy makijaż. To są te dwie palety, którymi się bawiłam. Jedna to jest September Rose Cosmetics Slash 2, a druga With Love Cosmetics The Blue One. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak wykonać taki makijaż, zapraszam do oglądania. Zanim położę cienie, przygotuję sobie powiekę. Standardowo użyję najpierw korektora. Ogólnie przy takich cieniach, przy wszystkich cieniach, ale przy kolorach szczególnie dobrze jest mieć tą powiekę porządnie przygotowaną kolorystycznie. W sensie dobrze by było użyć korektora albo jakiejś bazy kryjącej, która nam usunie wszelkie zaczerwienienia, żyłki itd., bo jednak jak nam to wyjdzie spod cienia, to nie będzie wyglądało dobrze i zniszczy nam cały efekt. Więc ja sobie tutaj nakładam na całą powiekę aż pod brew korektor. Tak samo na drugiej stronie i za chwilę jeszcze dodam bazę pod cienie. Jeżeli Ci się trzymają dobrze cienie, no to nie musisz używać bazy. Ja akurat zawsze nakładam. I jeszcze dodam sobie tego korektora na dół. Nie jakoś dużo. Buzi jeszcze nie mam zrobionej. Podkład zrobię na końcu, dlatego że jednak te kolorowe cienie mają zazwyczaj tendencję do obsypywania się, więc nie będę sobie robić podkładu, a później to wszystko zmywać, tylko podkład zrobię na końcu. I kładę bazę pod cienie. Bazy nie będę już kładła tak pod samą brew, tylko położę tu, gdzie u mnie się załamuje powieka i wklepię. Chodzi o to, żeby właśnie w tym załamaniu mi się nie zebrał cień. Raczej w pozostałych miejscach mi się trzymają cienie na powiece. Jak już mam przygotowaną powiekę i nałożyłam mokrą bazę, to teraz zostawię tą mokrą bazę, ale sam łuk brwiowy przypudruję sobie delikatnie. To może być puder, to może być jakiś beżowy cień. Chodzi o to, żeby tu pod samym łukiem brwiowym jednak mi się nie przyklejał cień. Jak szczególnie mi się przykleje jakiś chłodny fioletowy, albo niebieski, albo zielony, to wyjdzie z tego takie brudne błotko. Tego nie chcemy, tylko chcemy, żeby to się ładnie wszystko blendowało. I teraz zacznę sobie od zaznaczenia kształtu oka. Będę chciała mieć, tak mi się wydaje, fiolet w załamaniu, więc zacznę od takiego koralowego cienia wyżej w załamaniu, żeby mi się to wszystko później ładnie blendowało. Ogólnie dobrze jest przy chłodnych cieniach blendować je cieplejszym kolorem, żeby to później wyglądało ładnie na oku, a nie brudno. Nie kładę dużo tego koloru, nie chcę, żeby on był intensywny. Na razie tylko sobie po prostu wyrysowuję tutaj na górze kształt. Teraz biorę sobie mały pędzelek, taką kuleczkę i wyrysuję sobie bardziej dokładnie już tutaj kształt zewnętrznego kącika. Biorę cień niebieski z tej paletki The Blue One i zacznę sobie rysować. Tak jakbym kreskę robiła, tylko że cieniem. I przechodzę na powiekę. Na razie skupiam się tylko na kształcie, dopiero później będę to wszystko blendować ładnie ze sobą. Buduję kolor warstwami, tak bardziej wklepując najpierw, żeby ten kolor był intensywny, a dopiero później będę rozcierała granice. Jeżeli bym wzięła teraz taki puchaty pędzel, namaczała w tym niebieskim cieniu i zrobiła takie coś, jak robię zazwyczaj z brązami, to porobiłabym plamy i ten cień by wyglądał szaro i brudno. Nie skupiam się bardzo na blendowaniu w tej chwili. Na razie dokładam sobie po kolei kolory, będę rozcierać je później i łączyć ładnie. Na środku powieki chciałabym mieć zielony. I ten zielony biorę sobie z paletki Slash 2, już na taki bardziej płaski pędzel i też wklepuję.
Na razie nie rozcieram, tylko wklepuję ten kolor. Kolory są dużo trudniejsze niż brązy i beże i róże i inne takie neutralne kolorki, bo tutaj zależy nam na tym, żeby było widać ten kolor, a nie tylko lekką pastelkę. Dlatego zamiast rozcierać od razu dużym puchatym pędzlem właśnie nakładamy po kolei warstwa po warstwie i dopiero później to blendujemy. Teraz, żeby połączyć te dwa kolorki, wracam sobie do pędzla z niebieskim i nachodzę na zielony, żeby mi się to połączyło. Co prawda i tak mam w planach jeszcze na to położyć świecące cienie, więc tak naprawdę te przejścia nie muszą być idealne, ale pokażę przynajmniej, o co chodzi z tym nakładaniem kolorów. I co? Jeszcze w wewnętrznym kąciku dajmy sobie żółty. Ładnie napigmentowane są te kolorki w palecie Slash. No a tutaj jest niebieski z tego dyblu. Też świetne. Dobra, idę do drugiego oka. Drugie oko zrobiłam tak samo, to teraz możemy się wziąć za blendowanie załamania. I tak, ja tam dodam sobie fioletu, dalej jestem przy paletce Slash i nakładam ten fiolet tuż nad niebieskim. Robię to delikatnie, dlatego że jak napaćkam ten fiolet w miejscu, w którym go nie powinno być, to później już go nie zdejmę. Więc na razie bardzo delikatnie tak dotykam i przesuwam. Ok, jak mam coś takiego, wracam z powrotem do niebieskiego i zacieram granicę. Tak samo nakładam jeden na drugi kolor, żeby to się wszystko ładnie połączyło. A teraz wrócę do tego koralowego cienia i w załamaniu jeszcze sobie go dodam. Wszystko ocieplając tu na górze i wyciągając oczko w kierunku skroni. I znowu powtarzam to samo na drugim oku. Nie chcę, żeby to oczko było tylko i wyłącznie matowe, dlatego dodam teraz pigmenty z Tamitanuka. Nie mam zielonego pojęcia, jakie to są nazwy tych pigmentów, ponieważ są te nazwy po rosyjsku, więc nie przeczytam. I te pigmenty z Tamitanuka są bardzo fajne, bo można je nakładać bez bazy, pod brokat czy tam pod cienie. Można z, ale też bez tej bazy się fajnie przyczepiają. I będę sobie właśnie na razie bez bazy kleiła te pigmenciki, nakładając w ogóle tylko i wyłącznie pędzelkiem. Ogólnie pigmenty zawsze lepiej się nakładają palcem, ale te z Tamitanuka naprawdę są na tyle świetne, że można je właśnie w ten sposób nałożyć i się kleją. I zaczynam od takiego kolorku trochę zieleń, trochę niebieski, płacze mi oko, klasyka. Jakoś sobie dam z tym radę. No dobra, no to naciapałam sobie tego kolorku. Znowu mam niewyblendowane, ale na razie to zostawiam. Przechodzę szybko na drugie oko. I teraz dodam sobie trochę zieleni. Ja nie mam takiej intensywnej, jasnej zieleni w tych pigmentach z Tamitanuka. Jest trochę ciemniejsza, więc to oczko wyjdzie ciemniejsze niż bym w sumie chciała, ale nie szkodzi. Biorę w ogóle ten sam pędzel, którym nakładałam poprzedni pigment i nakładam sobie tutaj na środek tą zieleń. Jest taka bardziej, nie wiem, zgniła zieleń. Teraz jeszcze wezmę z zakrętki ten poprzedni pigmencik, jeszcze go sobie dołożę i tutaj na granicy je połączę, bo one tak przechodziły jeden w drugi. Ciężko samemu sobie w ogóle zrobić takie przejścia kolorów. Niewygodne to jest trochę. Jak na klientce maluję, to po prostu wszystko widzę. A tutaj nie wszystko.
Ok, to teraz muszę zmienić pędzelek, ponieważ ten jest ciemny, a ja już nie chcę ciemnego pigmentu, tylko teraz wezmę sobie taką limonkę, coś w ten deseń. I użyję tego pędzla, który nakładałam mat i sobie tutaj naciapię w wewnętrznym kąciku. I tutaj sobie łączę, nakładam w wewnętrznym kąciku i łączę sobie z tą ciemniejszą zielenią. I dobrze by było to wszystko wyblendować teraz, więc biorę sobie ten pędzelek, którym nakładałam fiolet matowy. Znowu dokładam trochę tego fioletu. Chociaż nie, nałożę matowy fiolet. I tutaj na granicach sobie jeszcze to wszystko z tym fioletem pomieszam. A teraz biorę sobie pędzelek, którym nakładałam granatowy cień i dodaję sobie tego granatu jeszcze tutaj troszeczkę w zewnętrznym kąciku, żeby jeszcze bardziej wyciągnąć to oczko. Coś ten deseń. I wracam jeszcze do tego koralowego matowego cienia i jeszcze raz go dokładam tutaj nad załamaniem, żeby to wszystko wyglądało na rozblendowane. I tak wygląda praca z kolorem. Dokładam, wracam, dokładam, wracam, dokładam, wracam. Dolną powiekę zrobię na fioletowo. Zrobimy sobie fiolet z paletki Slash. Płacze mi oko, więc będzie to zadanie utrudnione. Niestety jak oko płacze, to nie ma na to złotego środka i nie da się tego zatrzymać. To jest właśnie najgorsza przypadłość. I robi się od razu dziura. Dalej mam dziurę w wypakanym kąciku, ale udawajmy na razie, że tego nie ma. I zróbmy tą dolną powiekę. Wezmę może z powrotem ten koral. I pod tym fioletem sobie pociągnę koralowym odcieniem. Może to być różowy, może być koralowy, wszystko jedno. Ja akurat biorę ten koralowy. Dobra. I ciągnę nisko w dół. Teraz będę wszystko łączyć ze sobą ładnie. I przeciągam pod tym niebieskim. To teraz jak już mamy zrobiony dół, tak bardzo wstępnie, biorę sobie niebieski liner. Mógłby być też fioletowy, ale fioletowego nie mam akurat pod ręką, więc będzie niebieski. Używam linerów z Inglota. I teraz biorę sobie mały pędzelek, taki bardzo, bardzo mały i dokładam granatu z tej paletki The Blue One i sobie rozcieram w dół, robiąc głębię w oku. Mojemu oku to się bardzo nie podoba. Technika nakładania cieni jest bardzo ważna. Przez to, że najpierw dotykałam pędzelkiem, nakładałam kolor warstwowo, a nie dziubałam mocno w palecie i wszystko na oko i rozblendowywałam, no to nie mam teraz nic obsypane pod okiem. W zasadzie oko już skończone. Teraz wytuszuję sobie rzęsy, dokleję kilka kępek, zrobię całą buzię i wrócę z końcowym efektem. Tak wygląda skończony makijaż. Oczko wyszło konkret, dodałam jeszcze troszeczkę więcej cienia na dolnej powiece i na górnej, żeby zrównoważyć dolną. Zaklepałam też dziurę, która mi się zrobiła po płaczącym oku. To oko dalej jest podrażnione, dalej płacze,
ale jak widzisz, znalazłam sposób na to, żeby ta dziura się nie robiła. Nie zdradzę, jak to zrobiłam. Może zgadniesz, daj mi znać w komentarzu. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeżeli tak, koniecznie daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli chcesz zobaczyć jakieś inne tutoriale, to też daj mi znać w komentarzu, co to miałoby być. Dzięki i do zobaczenia.